Co robi 4 facetów w Polsce, jak się spotykają? Otwierają flaszkę albo idą na piwo. A tutaj spontanicznie przeszliśmy do takiego ogrodu, to jest ashram. Dostaliśmy takie przepustki i spontanicznie usiedliśmy i przestaliśmy rozmawiać i stało się coś takiego niesamowitego, bo zaczęliśmy medytować w jakiś tam sposób. Normalnie, bez żadnego pytania, bez żadnej rozmowy, bez żadnego tego. Inny styl życia, inny styl podejścia do świata. Chociaż ja też czasami lubię iść na piwo albo otworzyć jakąś flaszkę. Pozdrawiam, na razie, cześć. Szanowni Państwo, witam w drugim odcinku naszej wspólnej podróży. Przyzwyczaiłem się już troszeczkę do życia w Indiach, to znaczy, no, lenistwo. Rano wstajesz, robisz przedziałek i fajrant. To jest moje biuro, prawda? Bardzo ładne, nie? No, próbujemy zmontować drugi odcinek. W tym odcinku zobaczycie, jak się jeździ samochodem po drogach. Siemano, siemano, tutaj Tommy Walker. Jedziemy z miejscowymi biznesmenami do Jabalpur, większego miasta tutaj obok. Tak jak mówiłem, nie używa się w Indiach ani lusterek, ani migaczy. I kiedy zbliżamy się do kogoś albo chcemy wyprzedzić, to trąbimy, tak jak właśnie tutaj kolega kierowca, który znajduje się tutaj, wyprzedza, jest niebezpieczny. Jest bardzo niebezpiecznie, chociaż no nie widziałem wypadku na razie. No może małe. Zobaczycie, jak się zwiedza takie turystyczne miasta, wodospady. Jak w Częstochowie. Pamiątki, pamiątki, pamiątki. Okulary, gadżety, salety. Te czarne kamienie to nie są jajka z aliena, tylko to są... ciężko to wytłumaczyć. To jest, można powiedzieć, modlitewnik. To jest przedstawienie Boga w formie kamienia. W taki najprostszy sposób. Świeży sok z trzciny cukrowej. Przygotowywany właśnie dla mnie. Nie pamiętam, chyba piłem, ale spróbujemy miejscowej. Zaraz się upieprzę, jak zwykle. Po prostu pyszne. Słodkie, lekko kwaskowe, taki odświeżający smak. Na pewno pobudza sam cukier. Bardzo dobre. Sindur. Nie wiem, z czego to się robi. To jest proszek, który służy do przede wszystkim do ofiarowania Bogom, ale z tego też robi się właśnie te wszystkie znaki na czole. Ta gałąź, którą widzicie, to jest wędka. Na zasadzie trójkąta. Ta belka jest zawieszona na 2 kijach u góry. No bardzo sprytny system. Starsi ludzie pamiętają, jak się firanką łapało ryby w wodospadach. Zobaczycie też dużo... Poświęciłem troszeczkę czasu na to, żeby pokazać Wam na tyle, na ile mogę, kobiety. Przy okazji kręcenia pociągu chciałem Wam pokazać kobiety. To nie jest tak, że mężczyźni jeżdżą z przodu, a kobiety z tyłu. Akurat tak się zdarzyło, 3 kobiety na takim tuk-tuku.
Oczywiście zaraz zasłaniają twarz. No taka kultura. No przepiękne są te stroje, czyli sari. Będzie też bardzo dużo o Indiach, o tym, co chciałbym powiedzieć, co chciałbym przekazać. Tysiące myśli, tak bardzo różnorodnych, że ciężko jest naprawdę coś powiedzieć coś konkretnego o tym kraju. Ja dzisiaj takie stwierdzenie mam od kilku dni. Indie są jak czarnina. Można albo się je kocha, albo się je nienawidzi. No, ja jestem po środku. Pewne rzeczy tak mnie denerwują, że po prostu czasami bym wziął i nakopał do dupy. I się porobiło. Letko. Wczoraj mieliśmy jechać na wycieczkę, 200 km do przejechania. No ale jak to z Hindusami. Pan kierowca postanowił, że troszeczkę nadrzuci, bo chciał się spotkać z adwokatem. Nadrzuciliśmy 90, to już zrobiło się 300. Później okazało się, że droga, którą nadrzuconą, to jest po prostu jedna wielka budowa. ऐसे मत देख पगली प्यार हो जाएगा पहले घोड़वाना होता था पता है घोड़ साम्राज्य तो पूरे बर्बाद Czyli 100 kilometrów, kilometr asfaltu, kilometr poboczem, kilometr asfaltu, kilometr poboczem. Samochód dostał tak w dupę, że dziwię się, że w ogóle to jeszcze kurwa jeździ. No i teraz przyszły skutki. Jesteśmy 50 km, 20 km od celu i niestety felga też jest fajna, jak widać. Będziemy zmieniać koło, jedziemy dalej. Z wycieczki 200-kilometrowej, żeby zobaczyć tygrysy, zamieniły się koszmar dwudniowy. A jeszcze trzeba wrócić. Szlachta nigdy lewarka w ręku nie mieli. Nówka funkiel nieśmigana. A czasami ich po prostu kocham za szczerość, za gościnność. I po trasie znaleźliśmy się w zajeździe dla kierowców tirów. Widzieliśmy kilka tutaj. No i pokażę Wam coś. Biorąc pod uwagę to, że panowie w tirach siedzą na bardzo niewygodnych siedzeniach, to są tu właśnie krzesełka. Siada się tutaj. O, tutaj właśnie. I tu się je. Można się wykąpać, jest prysznic i tutaj jest pan, który robi wspaniałe dania, wyśmienite. I co jest najważniejsze, to co zawsze chciałem zobaczyć, to jest to właśnie piec na chapati. No niestety jest za ciemno, myślę, że nie wiem, czy będzie coś widać. To jest taki piec. O właśnie. Wrzuca się do tego, a chapati przykleja się po prostu, ulepia się i przykleja się do ścianek tutaj w ten sposób. Powstają te słynne chlebki w Indiach. Tak to właśnie wygląda. Po każdym dobrym jedzeniu je się coś takiego. Tam są zioła w środku i jakieś ziarna. Jak to się gryzie, to wydziela się taki bardzo, bardzo fajny smak. O właśnie. Za wszystko. No, jest pięknie, a jednocześnie jest przeraźliwie i jakoś tak bardzo odpychająco. Na razie jestem po środku. Nie zdecydowałem jeszcze, czy kocham tą czarninę, czy nie. Znaczy, ja osobiście kocham, jestem kujawiakiem, urodziłem się w Włocławku, więc muszę kochać czarninę. Ale czy Indie jako czarnina jest do zjedzenia, czy raczej nie, to jeszcze chyba dopiero w następnym odcinku albo jeszcze dalej.
Witam. Jak widzieliście, no, ciężko było dojechać do tego Narodowego Parku. Udało nam się wjechać. Co prawda celem tej podróży było zobaczenie tygrysy bengalskie. Niestety no, z powodu deszczu czy z innych powodów nie widzieliśmy tygrysów. Widzieliśmy bardzo dużo innych zwierząt. Przepiękne mam zdjęcia, zaraz Wam je pokażę. No i mamy pierwszą burzę w Indiach. Akurat jak przyjechaliśmy do parku oglądać tygrysy. No nie idzie nam dzisiaj ta podróż. Cały czas pod górkę. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na czystość w tym miasteczku. Proszę zobaczyć te podwórka, jak tu jest czysto. To znaczy, że to jest tylko kwestia edukacji. Że jak się chce, to może być czysto w mieście czy we wiosce. Wow! रेड जंगल फॉल का जंगल फॉल व्हाइट जंगल नहीं नहीं ये आवाज आ रही है वो हाँ हाँ वही कैमरा का हो गया इसका लो ना To są, proszę Państwa, dzikie bizony. Cała rodzinka. देखा था मैं जरा सारे से पीछे खड़ा हो पहले अपन देख लो छोटे छोटे सुनील जा रहे 12 में आगे सुनील 12 में मोर और हेड़ा तो कॉमन है अपने उसे Widziałem cegielnię. To też Wam pokazałem, bo no, mało kto pamięta jeszcze, jak kiedyś się robiło cegły. Tak, Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie w cegielni. Wytwórnia cegieł. Ja urodziłem się w Włocławku, jeszcze pamiętam za starych czasów na falbance takie coś było. Zaczyna się tutaj. Miesza się glinę z wodą. Pan tutaj ładnie wyrabia, znaczy akurat zatkało go. Tutaj pan miesza. I tutaj panowie robią cegły, które następnie układa się w taki oto stos, przełożony słomą i drewnem. O, właśnie w ten sposób. Potem to się zapala i w ten sposób wypala się cegły. I oczywiście widać po moim stroju, byłem na weselu, prawdziwym takim indyjskim weselu, który odbywa się w całkowicie inny sposób niż u nas. Zaczyna się od jedzenia, zaczyna się od samych preparacji. Ja nie wiem, kto tam gotował, czy to rodzina, czy to są zamówione rzeczy, ale to są tony jedzenia. Nie wiem, około 200 osób, 300 na samym tym klepowisku, które zostało tak przeobrażone, że naprawdę robiło wrażenie. I dopiero gdzieś koło 12 na białym koniu przyjeżdża pan młody. Później są jakieś obrzędy kulturalne, rytualne. Nie zrozumiałem z tego nic. Z tego, co mi opowiadali, pani młoda rzuca w pana ryżem, pana młodego rzuca ryżem po to, żeby go przegonić.
Pan młody odchodzi, taki rytuał, że najpierw za pierwszym razem się nie akceptuje. Następnie jednak pan młody wchodzi na scenę, później przychodzi pani młoda. No i to jest właściwie koniec wesela. Zostają wręczone girlandy. कन्या को माला पहनाएंगे सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते. Hinduski sposobem i obrączki. I to jest koniec wesela. Nam to jeszcze akurat burza skróciła tak dosyć drastycznie, ale no, cała ceremonia samego weselu jest jak praktycznie na końcu samego wesela. Ten pobyt tutaj w Narsipur to jest takie typowe życie indyjskie, gdzie naprawdę no, traktują mnie jak, nie wiem, no, traktują mnie jak jakiegoś przybysza z kosmosu. मेरा गाना बजा दे हाँ गाना बजा दे Dzisiaj byłem zaproszony na obiad do takiej znajomej rodziny. Oczywiście ugoszczony jak król, dania, wszystko na wysoki połysk. Miałem okazję, pokażę Wam właśnie jak wygląda dosyć bogaty dom średniej klasy Hindusa. Udało mi się wkręcić na zaproszenie do domu do tego oto pana, który jest właścicielem, jego brat i dwie żony przepiękne. Zostałem zaproszony na obiad. Żyją skromnie, ale czysto. Tutaj jest właśnie, tak jak mówiłem, je się na ziemi. Tu jest salon, no krzesła jeszcze są wyjątkiem i tutaj są schody, bo tutaj jest ileś tam pięter. My znajdujemy się na pierwszym. Nie będę pytał, kto mieszka u góry, kto mieszka na dole, ale tak to mniej więcej wygląda. Klimatyzacja, tutaj jest kuchnia. Oczywiście dziewczyny zaczęły krzyczeć, że jest brudno i tak dalej, i tak dalej. No właśnie tak to wygląda. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jemy na ziemi. W tym razem już mi pozwolili. I tak wygląda danie. To są warzywa. Miesza się to wszystko. To jest coś na słodko. Jeszcze tego nie jadłem, nie próbowałem. Ryż oczywiście i wszelkiego rodzaju chlebki. Tysiące różnych chlebków. I to jest takie coś do ryżu. To jest na zasadzie grochu. Bardzo rozgotowany groch z przyprawami. Bardzo dobre, można powiedzieć, że bardzo pożywne jedzenie. I pokażę Wam też wiele innych rzeczy, takich jak na przykład to. To chyba wszystko w tym odcinku. Widzimy się na kilkanaście dni. Wyruszam już sam. Pozostawiam Akshata i Wirów w ich miasteczku. Wyruszam sam. Jadę pociągiem na Goa. To znaczy, to są plany. A co pokaże życie, to się okaże. Subskrybujcie, zapraszam na mój kanał i zapraszam na następne odcinki. Siema, Tony Walker, prosto z Indii. Na razie, cześć.